Chcesz wreszcie zacząć realizować marzenia swojej organizacji pozarządowej? To świetnie, bo słuchasz podcastu Granty to nie wszystko, realizowanego przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości, Karolinę Duchińską i Joannę Szyniec-Mazur. Hurra, hurra, hurra! Odcinek 7. Już odcinek 7. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Logika projektowa. czyli co ma wspólnego tak zwana logika projektowa, o której jako organizacje pozarządowe słyszymy za każdym razem, jak próbujemy napisać jakiś projekt, z planowaniem działalności odpłatnej waszej organizacji pozarządowej. I jak tą wiedzę, którą macie na temat pisania projektów i właśnie tej logiki projektowej wykorzystać w praktyce, w działaniach odpłatnych. I jeżeli już coś robiliście, to dlaczego będzie wam dużo łatwiej planować działalność odpłatną? No i właśnie o tym dzisiejszy 7 odcinek. Nie wiem, czy wiecie, ale prowadząc organizację pozarządową powinniście to wiedzieć, że pisząc praktycznie każdy projekt, niezależnie czy piszecie ten projekt do funduszy samorządowych, czy piszecie jakiś program ministerialny, tworząc taką propozycję projektu do konkursu, powinniście opierać cały proces tworzenia tego projektu na tak zwanej logice projektowej, która składa się z kilku elementów. I ja teraz zrobię tutaj taką krótką przerwę, żeby powiedzieć, że my wam proponujemy tą ścieżkę logiki projektowej, która dla was jest znana i też jakby jest oswojona już, więc powinna być prosta, dlatego że ona się bardzo nakłada też na logikę sprzedażową, którą my pracujemy z przedsiębiorcami. Więc wy, prowadząc działalność odpłatną, jesteście jedną nogą NGO-sem, jedną nogą przedsiębiorcą, ale my po prostu dopasujemy, pokażemy wam, jak ta logika projektowa jest zgodna z tą logiką sprzedażową, po to, żeby wam po prostu ułatwić życie. Tym bardziej, że ta działalność odpłatna organizacji pozarządowych jest realizowana w ramach tych z pożytku publicznego, więc ona też jest w jakiś tam sposób misyjna, więc ten sposób podejścia do tworzenia produktów też powinien być podobny. Tak jest. Tak jest. Więc pierwsza rzecz, która zawsze pojawia się w logice projektowej, to jest problem. To jest problem i tak samo jest w sprzedaży. No nie da się sprzedać czegoś, czego ludzie nie potrzebują. Tak, i ja tutaj też myślę, że warto powiedzieć o tym, że w 99% jak mamy osoby u nas w procesach mentoringowych, które chcą rozwinąć sprzedaż, niezależnie od tego, czy rozwijają to w ramach działalności odpłatnej organizacji pozarządowej, czy jako mikroprzedsiębiorcy, to te osoby przychodzą do nas już z konkretnym tematem na sprzedaż, czyli chcą sprzedawać konkretną rzecz. Natomiast bardzo często okazuje się, że należy zacząć, praktycznie zawsze okazuje się, że należy zacząć zupełnie od innej rzeczy. Nie od tego, co chcę sprzedać, tylko co i komu. Tak, czyli jaki problem ja mogę rozwiązać? Tak, czyli zastanawiamy się... Jaki i czyj, nie? Tak, jaki i czyj. Czyli zastanawiamy się, jakie problemy lub potrzeby mogą mieć osoby, którym chcę sprzedać swoje produkty. I tutaj w tej logice projektowej, i tutaj też od razu się odniosę do tego, czemu nam historyczne projekty mogą pomóc. Bo bardzo często jest taka sytuacja, że w ramach projektu realizowaliście jakieś działania. Na przykład uczyliście na przykład dzieci ukraińskie języka polskiego. I robiliście to w ramach projektu, natomiast okazało się, że są wokół was, słyszycie to od osób, jakby wam bliskich, że są dzieci, które potrzebowałyby korepetycji z języka polskiego, nawet polskie dzieci. A są Polakami, a wy macie świetnych ludzi, którzy potrafią polskiego uczyć. Więc jakby bardzo naturalnie jest, jakby macie klienta, któremu możecie sprzedawać to, co realizowaliście w projekcie wcześniejszym, ale ten klient jest kimś innym, który ma inne potrzeby i problemy. I jest w stanie zapłacić. I jest w stanie za to zapłacić, bo często jest tak, że zmieniając tą grupę tych beneficjentów, trafiacie na ludzi, których na to po prostu stać. Tak, czyli robicie to samo, czyli jeden ze sposobów jest taki, że robicie to samo, co w projekcie, ale zmieniacie grupę odbiorców na taką, która nie potrzebuje dostać tego rozwiązania za darmo. Dokładnie tak. A jeszcze dodatkowo możecie też jakby
ten produkt sprzedawać w ten sposób, że dzięki temu, że kupujecie u nas korepetycje z języka polskiego dla polskich dzieci, wspieracie dzieci ukraińskie, ponieważ my dzięki przychodom z tej sprzedaży finansujemy też naukę ukraińskich dzieci i im pomagamy za te pieniądze. Drugą rzeczą, jaka pojawia się jakby na drugim miejscu w logice projektowej, to jest cel. Czyli cel zmiany. Cel zmiany, czyli jaki byśmy chcieli widzieć efekt końcowy naszych działań? Co poprzez realizację działań osiągniemy? Czyli jaką zmianę chcemy wprowadzić? Czyli jeżeli znamy problem, to zastanawiamy się, jak nasz produkt ma ten problem rozwiązać. Jaki jest cel tego produktu? Czyli wiecie, to tak jak trochę z plasterkiem, nie? Mamy ranę, jeżeli to jest rana na paluszku, to mój plasterek jest po to, żeby zatamować krwawienie, no ale jeżeli bym miała rozdartą łydkę, bo wspinałam się na płot, historia prawdziwa, no to już czasami ten plasterek może nie wystarczyć, trzeba jechać do szpitala. No taka, powiem wam, drastyczna ta analogia, ale coś w tym jest. Czyli tutaj czasami, bardzo często jest tak, że to rozwiązanie podpowiedzą wam klienci, odbiorcy. I ważne jest, żeby dopytywać ich o to, jakiego rezultatu oni oczekują, jakiego rozwiązania problemu oni potrzebują. Tak, więc jeżeli mamy problem, mamy cel, czyli to w jaki sposób ten problem ma być rozwiązany, to teraz mamy działania. Działania, czyli co zrobię, jakie działania podejmę w jakimś okresie czasu, żeby tą zmianę wprowadzić, żeby ten problem rozwiązać. Czyli to już mamy produkt. Czyli to już mamy konkretne działania, to mogą być konkretne produkty. Tak, to już działania to są tak naprawdę wasze produkty, czyli tutaj produktem będzie na przykład właśnie korepetycja z języka polskiego. Tutaj produktem odpowiadającym na przykład na potrzeby osób z bólami głowy może być, nie wiem, rehabilitacja kręgosłupa, a wcześniej robiliście tą rehabilitację tylko dla dzieci niepełnosprawnych. Na przykład. Ale robiliście bardzo podobne rzeczy. Więc tutaj działanie to jest produkt, czyli mamy problem, cel, jaki nasz produkt ma wykonać, czyli jaką zmianę ma wprowadzić. I z tej zmiany pojawia nam się działanie, czy już konkretny produkt. Ale tych działań może być więcej niż jedno, więc dlatego mówiłyśmy we wcześniejszym odcinku o tym, żeby tę działalność odpłatną rozpisywać jako projekt, najlepiej dłuższy czasowo, w sensie nie konkretne działanie, bo wy możecie problem, który zdiagnozujecie, rozwiązywać poprzez bardzo różne działania, które są rozłożone w czasie. Niekoniecznie to musi być tylko jedno działanie. Dokładnie tak. Natomiast jak już mamy problem, cel, działanie, to przychodzi czas na planowanie strategiczne. No i to planowanie to jest, słuchajcie, harmonogram, czyli rozłożenie tego w czasie, zaplanowanie tego w czasie, jak i też zaplanowanie kosztów, które się wiążą. No, kosztorysu, który zawiera zarówno i koszty, i przychody. Czyli na przykład zakładacie sobie, że jeżeli chcę sprzedać jakieś warsztaty, na przykład przyrodnicze, bo do tej pory robiłam je za darmo, to wiem, że to nie jest tak, że dzisiaj wstanę i jutro sprzedam, tylko do tego jest potrzebny jakiś proces, czyli muszę sobie zrobić stronę sprzedażową, może muszę zaplanować reklamę, może muszę zrobić scenariusz i to jest jakiś proces, taki proces przygotowania, na przykład potrzebuję tydzień, potem potrzebuję 2 tygodnie na promocję, po czym sprzedaję tak, ten warsztat, potem mam jakąś obsługę posprzedażową, jeżeli jest konieczna, prośbę o rekomendacje, tego typu rzeczy, o tym też na pewno będziemy mówić, więc to jest proces, który należy sobie po prostu zaplanować. No, tu Aśka powiedziała o takich rzeczach mniej prozaicznych, ale sami wiecie, że do tego dochodzą jakieś zakupy i wszystko to, co potrzebne jest do samej już realizacji takiego fizycznej zadania. Ale oprócz harmonogramu ważne są też wskaźniki. Wskaźniki, tak, czyli te rezultaty jakościowe lub ilościowe, które też znacie z projektów, bo je określacie. I tutaj z punktu widzenia sprzedaży jednak bardziej interesują nas te wskaźniki ilościowe, które tak naprawdę są takimi drogowskazami, albo takimi punktami kontrolnymi, które powinny być zamknięte, te punkty kontrolne, i my tam sobie sprawdzamy, jak dochodzimy do tego punktu kontrolnego, czy faktycznie
te mikrodziałania, które do tej pory podejmowaliśmy, są na takim poziomie realizacji, że szlaban się otworzy i możemy pójść dalej. Na przykład może być tak, że chcemy sprzedać te warsztaty, robimy ankietę zapisową, robimy reklamę na Facebooku, zostaje nam tydzień czasu do warsztatów, zastanawiamy się, czy dołożyć pieniądze do reklamy, czy nie, czy w ogóle ten warsztat się odbędzie, więc po czym poznam, że jest sens włożyć kolejne pieniądze w reklamę albo kolejny czas w przygotowanie do tego warsztatu. Takim wskaźnikiem może być na przykład już zapisana liczba osób, czyli wiem, że na przykład w ciągu tygodnia powinno mi się minimum zapisać 3 osoby. Albo wiem, że kurczę, nie wiem, pomóż z jakimś wskaźnikiem jeszcze, albo wiem na przykład, że wskaźnikiem może być to, że ja po prostu z góry zakładam, że na reklamę wydam tylko 50 zł. I przekraczając tą kwotę już wiem, że jeżeli w ciągu tej kwoty nie zapiszę mi się osoby, to ja po prostu więcej na ten moment nie mam i jakby jestem ograniczona kwotowo. Te wskaźniki bardzo mocno zależą od tego, od was też. Ale tym wskaźnikiem może też być taka sytuacja, że na przykład, że robię zakupy dopiero jeżeli mi się zapisze jakaś liczba osób, tak? Czyli nie wydaję pieniędzy, zanim na przykład 10 osób nie wpłaci mi zadatku. Czy zaliczki. Lub w ogóle zapłaci za takie warsztaty, bo to też jest taka dobra... My będziemy was też tego uczyć, żeby testować jakby sprzedawanie właśnie w ten sposób, żeby najpierw sprzedawać, a potem wydawać. O tym na pewno będzie nie jeden odcinek, będzie się to bardzo często pojawiało, natomiast jest bardzo wiele sytuacji, w których nie musicie wydawać pieniędzy, żeby sprzedawać. Pieniędzy, a nie czasu. A no, często tak, no bo musisz to zaplanować, zareklamować. Ale nie musisz wszystkich działań realizować na 100%, żeby sprawdzić, czy dany produkt ma sens, czy dany produkt faktycznie rozwiązuje problem klienta i chcą gdzie za to zapłacić. Tutaj jakby wprowadzając działalność odpłatną też będziemy was bardzo mocno namawiać do tego, żebyście testowali, żebyście traktowali te wasze pierwsze produkty jako taką fazę testów. Takie prototypy. Ale też tak to nazywali. Tak, takie prototypy, które właśnie owskaźnikujemy, takie piękne słowo polskie, owskaźnikujemy, czyli powiemy sobie, że mamy takie wskaźniki i na przykład minimalna liczba osób, która się zapisze na takie warsztaty, to jest 6 osób. Poniżej tej liczby to mi się nie opłaca. I nie robię tego. Po prostu tego nie robię. Jeżeli nie uzyskam tych 6 osób, to zastanawiam się, czy odwołuję. To należałoby sobie założyć w ogóle na początku, żeby troszkę wyłączyć emocje. To znaczy, to trzeba zawsze założyć na początku, bo to jest taka rzecz, którą trudno zrobić właśnie w momencie, kiedy jesteśmy już zaangażowani w proces. I faktycznie jakby trzymać się tych wskaźników. I teraz tak, jeżeli na przykład, bo mogą być różne sytuacje, na przykład jeżeli sprzedaliśmy 8 miejsc, a we wskaźniku mieliśmy 6, ale na warsztatach było 5, bo coś się wydarzyło. Na przykład ludzie się rozchorowali, nam nie zapłacili, ale się zapisali. To my na końcu tego procesu, tego prototypowania, jak już zakończymy tą sprzedaż i przeprowadzimy te działania, jesteśmy na siebie wkurzeni, bo zarobiliśmy mniej niż sobie założyliśmy. To jest taki czas na to, co też się pojawia w projektach, czyli tak zwaną ewaluację. Ta ewaluacja jest bardzo ważna. Ona, wydaje mi się, że teraz w projektach jest bardzo podkreślana. Kiedyś tak nie było, bo ona daje wam szansę nie powtarzać tych samych błędów ponownie. Tak, no i w przypadku tych warsztatów już następnym razem zrobicie tak, że dopóki nie będziecie mieli kasy na koncie, to nie będziecie liczyć tych osób jako osób zapisanych, ale na pewno też nauczycie się tego, że trzeba jakby dopracować sobie system komunikacji z tymi klientami, którzy się zapisali, ale nie zapłacili. To jest trochę takie jakby dzięki tej ewaluacji umiecie lepiej odpowiedzieć na ryzyka. I faktycznie jakby potraficie odpowiedzieć konkretnymi działaniami opartymi na faktach. No ale też, jeżeli sprzedaliście minimalną liczbę tych warsztatów założoną, czy jesteście zadowoleni, ale nie tak do końca, to też jest dobry moment, żeby zastanowić się, co mogę zrobić lepiej, żeby następnym razem sprzedać jeszcze lepiej. Powinno być, jeżeli mądrze prowadzicie tą działalność odpłatną, to powinno być wam o tyle prościej, że możecie posłuchać ludzi, którzy kupili od was to, co kupili, i o ich opinii na temat waszego produktu, dlaczego go kupili i co można było ulepszyć, albo jak zmienić komunikację, żeby trafić do większej ilości ludzi. Czyli to jest taki naprawdę, słuchajcie, jeden z ważniejszych w ogóle elementów czy projektu, czy sprzedaży, który jest w stanie was uchronić przed popełnieniem tego samego błędu drugi raz i przed takim byciem coraz lepszym w tym, co robicie. Tutaj w działalności odpłatnej, mówiąc krótko, przed tym, żeby coraz
więcej zarabiać, nie wkładając w to za każdym razem jeszcze więcej pracy. No i to też jest taka prawda, którą często mówimy i jakby my ludzie mamy taką skłonność do widzenia takich ludzi, którzy odnieśli bardzo duży sukces i sobie zakładamy, że on działa w takiej branży, w jakiej chcę i ja chcę działać tak jak on. Tylko musicie pamiętać o jednym, że zazwyczaj te osoby, które są na świeczniku i są takimi przykładami sukcesu w danej branży, to nie są osoby, które stały się tak rozpoznawalne z dnia na dzień. Po pierwsze, nie stały się rozpoznawalne z dnia na dzień, a po drugie, zawsze oprócz ciężkiej pracy sprzyjało im szczęście. I o tym też musicie zawsze pamiętać, że to nie jest tak, że wszystko można osiągnąć ciężką pracą, albo na odwrót, że wszystko można osiągnąć po prostu poprzez szczęśliwe zbiegi okoliczności. I to nie jest tak, że wystarczy sobie wysłać intencję w kosmos, żeby się coś zadziało. Oprócz tej intencji potrzebna jest praca i konsekwencja. Konsekwencja, to słowo należy tutaj mocno wyboldować. Dokładnie tak. Natomiast to też jest tak, że możecie sobie to troszkę potraktować, to rozpoczęcie działalności odpłatnej jako pierwszą klasę. Czyli w momencie, kiedy po raz pierwszy zaczynacie coś sprzedawać, to jesteście w pierwszej klasie, zdobywacie nowe umiejętności, dowiadujecie się nowych rzeczy i tak powoli coraz więcej sprzedając przechodzicie od pierwszej klasy do 8 klasy, a może nawet idziecie na studia, bo tak wam się spodobało. Dobra, słuchajcie, to też jeszcze tak podsumowując, fajnie jakbyście przeszli projekty, które realizowaliście do tej pory w waszej organizacji i spróbowali wyciągnąć z nich te działania, które faktycznie się sprawdziły. Te działania, te grupy odbiorców, które reagowały na dane działania, bo to może być dla was taka prosta ścieżka do rozwinięcia działalności odpłatnej. Pamiętajcie, że każdy element waszego projektu, czyli na przykład kampania reklamowa, na przykład przeprowadzenie warsztatów, na przykład ugotowanie, jakby zrobienie pikniku integracyjnego dla uczniów. Każda z tych działalności w waszym projekcie to jest tak naprawdę osobny produkt, który możecie sprzedawać. Możecie sprzedawać tej samej grupie docelowej lub beneficjentom, ale często jest tak, że ci beneficjenci to nie są ci, którym chcecie sprzedawać, ale możecie znaleźć inne grupy docelowe, które możecie dokładnie to samo sprzedawać. Więc to, do czego my was dzisiaj bardzo serdecznie zachęcamy, to, że jeżeli realizowaliście jakieś działania nieodpłatne już w historii swojej organizacji pozarządowej, to przejrzyjcie wszystkie projekty, które macie, krok po kroku, budżety waszych projektów i zastanówcie się, jakie produkty są schowane w tych projektach. Ale też sprawdźcie właśnie, na co najlepiej ludzie reagowali. Tak, i na co, ja myślę, że to znowu jesteśmy na początku naszego podcastu, więc dużo takich rzeczy, które mówimy, to są czasami jedne punkty, to są punkty, z których można zrobić osobny podcast i myślę, że to też jest taki punkt, o którym będziemy mówić więcej. A w następnym odcinku będziemy mówili o tym, jak korzystać z zasobów, które macie, jak szukać tych zasobów, jak je nazywać, identyfikować i jak właśnie rozglądać się i szukać, z czego jeszcze mogę skorzystać. Bo bardzo często jest tak, że my nie pamiętamy, nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkie zasoby mamy. W głowie sobie gdzieś tam fiksujemy, że nie mogę nic zrobić, bo nie mam jakiegoś zasobu, na przykład lokalu. W momencie, kiedy zmusimy was do pracy, do tego, żebyście tak szeroko popatrzyli na swoje zasoby, nagle okazuje się, że robić możecie bardzo dużo. Tak jest. Więc dzisiaj żegnamy się z wami już w tym 7. odcinku. Zapraszamy was do tego słowa na Z, kanał na YouTubie. Słowo na Z? Subskrypcja. Zasubskrybowania. Z zaskoczenia mnie wzięłaś. Do polubienia podcastu, przesłuchania innych odcinków, zajrzenia na Facebook, na Instagram i Joanna dopowie. Tak, koniecznie słuchajcie, macie pytania, pytajcie publicznie na klubie lokalnego działacza, na naszej grupie na temat działalności odpłatnej. Na wszystkie publicznie zadane pytania odpowiadamy też publicznie. Jeżeli chcecie, za darmo. Tak. Jeżeli chcecie się z nami skonsultować tak bardzo prywatnie, jest taka oczywiście możliwość. Możecie te konsultacje zamówić przez naszą stronę www.miedziowestowarzyszenie.pl. Do zobaczenia w 8. Do usłyszenia w 8. odcinku.